Witajcie kochani słonecznie na kanale Tom Guide Krakau. Dziś mamy włoską pogodę i troszkę będzie właśnie z tematów włoskich. Ulica Sienna, niczym Siena, niczym Toskania, ale tu klimat krakowski. 4 nazwy tej ulicy były. Powiem wam też o zagadce, dlaczego wschodnie dzielnice w Europie, jak wschodni Berlin, wschodnia Warszawa, wschodni Kraków, są takie mniejszej rangi. To właśnie wam odkryję tą zagadkę. Dzięki za subskrypcję, polecenia. Zostańcie ze mną, Tom Guide Krakau. Lecimy! Początki szarej kamienicy sięgają połowy XIII wieku, a więc czasów Bolesława Wstydliwego. Reforma odbudowania grodu krakowskiego na nowych zasadach pozwala jednemu z bogatych mieszczan postawić na jednej z działek 36 na 72 łokci, może nawet na 3 piętra wysokiej murowanej siedziby. To było za czasów Władysława Łokietka. Do kamienicy zostaje przyłączony budynek przy ulicy Siennej. W wyniku tego powstaje lokum w charakterze litery L. Domyślamy się, że w XIV wieku właścicielem szarej był Mikołaj Wierzynek starszy, bliski przyjaciel króla Kazimierza Wielkiego, którego kochance Sarze dom ten prawdopodobnie zawdzięcza swój przydomek Szara, kamienica Szara, lub równie zamożny radca Gerlach. Dzięki staraniom jego następcy do głównego budynku zostaje dobudowane drugie piętro, malowane są stropy, przekuwane nowe portale, zaś tylna izba gmachu od Siennej nakryta zostaje przepięknym sklepieniem. Za renesansu kamienica przechodzi najprawdopodobniej w megnackie ręce rodu Zborowskich, potem kolejno Koźlów, Krupków. Następnym właścicielem jest sekretarz cesarski Jan Weiss, po którym pałac przejmują wpływowi myszkowscy, zać po nich nieprzyzwoicie bogaci zebrzydowscy. Renesans i jego moda skutkują pojawieniem się dachu pogrążonego z attyką. Rzecz ładna, przydatna, ale nie w klimacie polskim. Wielkie deszcze, niezbyt praktyczna. Po 20 latach z powodu zbierania się na dachu dużych ilości wody, był tam po prostu basen, brak odpływu, w kamienicy pojawiają się pierwsze oznaki erozji. Aby ratować ściany, gospodarze budują malowniczą szkarpę. Dodatkowym problemem są uciążliwi sąsiedzi, jak zwykle, prowadzący z właścicielami wojnę podjazdową, powodującą szereg zniszczeń. Remonty. W końcu te malutkie składziki na dole wynajmowane są przez kupców żydowskich. Nie trudno wyobrazić sobie kamienicę z czasów jej najlepszej prosperity. Niestety, niedługo dane jej było cieszyć się tym stanem. Przychodzi potop szwedzki i kolejne zniszczenia. I tu w tej kamienicy szarej swój sztab ma Tadeusz Kościuszko. Po powstaniu krakowskim, po stłumieniu powstania, Austriacy nie pozostają dłużni krakowianom i lokują w niej oddział saperów, następnie szkołę elementarną. Na szczęście w odpowiednim czasie swój sklep kolonialny postanawia posadowić tu Stanisław Fajntuch, kupiec ze spolonizowanej żydowskiej rodziny. Dzięki jego przedsiębiorczości w ciągu 40 lat Szara staje się największym domem handlowym miasta. Fajntuch zmienia nazwisko na Szarski i podejmuje się na miarę swych możliwości renowacji budynku. Szereg niezbędnych wówczas remontów przeprowadzi jednak dopiero jego syn Henryk. Przepiękne polichromie i otrzyma też i windę. Niestety popełnione wówczas błędy zniszczą bezpowrotnie część zabytkowych detali. W czasie II wojny światowej sklep ma się dobrze, jednak już po wojnie w 1950 szarscy, nękani niesprawiedliwymi domiarami podatkowymi, likwidują przedsiębiorstwo, co inicjuje najtrudniejszy okres w dziejach szarej. Obecnie jest tu fundacja Grey House Szara Kamienica. Sienna zwana była kiedyś zwierzęcą, jako że pędzono tędy zwierzęta do rzeźni na Małym Rynku, gdzie przez długie lata funkcjonowały jatki mięsne, lub do rzeźni na Kotłowem, już za murami miasta, tam gdzie dzisiaj stoi gmach cechu rzeźników. Następnie ulica zyskała godniejsze miano szkolnej ze względu na pobliską szkołę Panny Marii ulokowanej tuż przy Małym Rynku. W międzyczasie przewinęła się jeszcze nazwa Zagubiona, by wreszcie zyskać miano Sienna, czyli miejsce sprzedaży siana. Stoimy właśnie na Małym Rynku, gdzie były 3 śmierdzące rynki tak zwane. Rynek mięsny,
rybi i jajczany. Śmierdzące towary nie mogły być sprzedawane na głównym rynku ze względu na zachodni wiatr. Właśnie zachodni wiatr powodował, że te śmierdzące rynki były lokowane po wschodniej stronie miasta, więc tutaj to rozwiązanie zagadki. U wlotu Siennej stała tutaj najmłodsza z 8 bram fortyfikacji miejskiej brama Nowa z końca XIV wieku. Tuż obok bramy stała wieża piekarska. Brama z całym zespołem została rozebrana w 1812 roku. Dosyć już dat. Dziękuję pięknie za uwagę, za wasze subskrypcje, śledzenie kanału Tom Guide Krakau i już do kolejnego odcinka. Trzymajcie się!